Mówiliśmy ostatnio o przewidywaniu przyszłości przez poetów i dostaliśmy liczne zapytania od Państwa, którzy też piszecie do szuflady albo do periodyków i też chcielibyście coś przewidzieć, ale zastanawiacie się w jaki sposób. Otóż my polecamy Państwu szczególnie jedną technikę – proroczy sen. Ma ona wiele zalet. Przede wszystkim nie wymaga specjalistycznego sprzętu, takiego jak kule, karty, kości czy nawet fusy. Po drugie, w przeciwieństwie do np. seansów spirytystycznych, może być stosowane indywidualnie w dowolnym miejscu. Rewelacyjne efekty dają ponoć prorocze drzemki. Podobno wiele odkryć i wynalazków powstało w ten sposób. Na przykład układ okresowy pierwiastków albo melodia piosenki Yesterday. Czyli drzemka w pracy może być bardzo efektywna. Zdrowy sen jest bardzo ważny. W przeciwnym wypadku może nas spotkać to, co bohatera różewiczowskiej kartoteki, który przez całą sztukę leży w łóżku i odmawia wzięcia udziału w fabule. Fabule, która zresztą przypomina trochę sen. Bohater raz jest małym chłopcem, a raz dorosłym dyrektorem operetki. Odwiedzają go różne postaci, co do których nie mamy pewności, czy żyją, czy nie. A bohater w pewnym momencie mówi: zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów? No właśnie, od czego? Na pewno nie od parady. Topos życia snu pozwalał autorom opowiadać niesamowite historie, nawet jeżeli sami nie mieli spektakularnych snów. Na przykład Jonathan Carroll, autor onirycznej Krainy Hików, przyznawał w wywiadzie, że śni mu się najczęściej, że idzie do kuchni, robi kanapkę, wygląda przez okno, a co najwyżej wychodzi na spacer z psem. Podobnie pisał Tadeusz Różewicz w opowiadaniu dydaktycznym. Sny moje są pospolite. Mój bezbarwny sąsiad podaje mi paczkę owiniętą w gazetę przewiązaną sznurkiem. Odwiązujemy ten sznurek przez dłuższy czas. Potem jemy rosół z makaronem i rozmawiamy o pogodzie, ubrani w garnitury trochę już znoszone. Po wojnie trudno mu było śnić o czymś egzotycznym, nawet jak cynamon. Brakowało mu inspiracji, ale starał się, pisząc. Marzył o egzotycznych krajach, gdzie są cynamonowe drzewa, gdzie są drzewa sandałowe. I tu już biedna głowa, z 2 filmów i książek kilku układam bezbarwny krajobraz. Bezbarwny to oznacza, że może miał czarno-białe sny. Może przez to, że w młodości oglądał wiele czarno-białych filmów. Oto właśnie przykład proroczego snu. Wkrótce potem Różewicz odwiedza Chiny i Mongolię. Ale innym razem sen to zły omen. W wierszu pod tytułem Czekam pisze: widziałem we śnie ogromną rybę. Potem opisuje, jak męczy się ta ryba wyrzucona na brzeg i dochodzi do wniosku, że pewno coś złego mnie spotka. Teraz czekam tylko na złe wiadomości. U Różewicza w ogóle więcej jest niepokojów niż słodkich marzeń sennych. W jego snach pojawiają się umarli, wspomnienia wojenne, a bohaterom swoich sztuk Pułapka i Białe małżeństwo też funduje niezłe koszmary. Ale to i tak lepsze niż to, co przydarza się bohaterom jego ulubionego Franza Kafki, z których jeden budzi się rano aresztowany nie wiadomo za co, a drugi przemieniony w wielkiego robaka. W takiej sytuacji lepiej w ogóle się nie kłaść.